Nie ma z nami już Forda Mondeo, nie ma z nami już Forda Fiesty, za chwilę nie będzie też z nami Forda Focusa. Za to mamy Forda Capri, crossovera elektrycznego. I mamy powrót Forda Frontery, czyli plastikowego, nic nie wartego pudełka. Więc przypomnijmy sobie przynajmniej, co jeszcze przed chwilą proponował nam Ford i jak potrafił bawić się w motoryzację. Przed Państwem jedno z najwspanialszych aut, jakie gościło na karoserii. 3 lata temu pokazywaliśmy Wam ten samochód, czyli Forda Raptora, jako nowe auto, a dzisiaj jest z nami w postaci używki 3-letniej. Ale bydle! No. Samochód też niczego sobie. Fajnie, co? Raptor. Cześć, Łukaszku. Niemniej nie należy go mylić z Raptorem amerykańskim, który jest F-150 Raptor oznaczany i to jest zupełnie inny konstrukcyjnie samochód. Tutaj mamy Forda Rangera Raptora, ale szacun dla Forda za to, że jak wprowadzał go na rynek do Europy, to postarał się, żeby upodobnić go do Raptora prawdziwego amerykańskiego, nie tylko stylistycznie, bo auto ma choćby właśnie przód taki praktycznie identyczny jak F-150, ale też konstrukcyjnie, bo pod maskę trafiło coś tutaj wyjątkowego. Zawsze mieliśmy te samochody pick-upy z dieslami czterocylindrowymi o niewielkiej pojemności, a tu mamy podwójnie doładowaną V6, taką jaka występuje też w wersjach amerykańskich. A jakbyście zapragnęli posiąść takiego Forda Rangera Raptora, to gdzie mogą sobie wejść? Na Findcara. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Na findcar.pl, bo karoseria uruchomiła zupełnie nowy serwis, gdzie znajdziecie samochody dostępne od ręki. Nowe, wyłącznie od autoryzowanych dealerów, żadnych januszy, komisów, brokerów, zewnętrznych instytucji, tylko po prostu od dealerów autoryzowanych i tam są też samochody używane, sprawdzone też tylko od dealerów, czyli z ich oficjalnych programów. Kilka, za chwilę będzie kilkanaście, a potem będzie kilkadziesiąt. Mamy nadzieję, że w końcu będzie kilkaset tysięcy ofert sprawdzonych, dealerskich. I takie Fordy Rangery Raptory też. 3 litry pojemności, 6 cylindrów oczywiście w układzie V, prawie 300 kunia i prawie 500 Nm. O, widać, że jeździł, co? Co? No jeździł i Jeździł. przez 3 lata przejeździł dokładnie 56 tysięcy kilometrów. Co ciekawe, komora silnika mogłaby wskazywać na to, że jeździł dużo po błocie i w terenie, ale prawda jest taka, że nigdy nawet nie włączył trybu Bacha, który ma ten samochód, bo jeździł głównie po asfalcie i co najwyżej to auto widziało drogę szutrową w lesie. Żadnego błota, żadnego topienia samochodu, Tak. choć ma 85 cm I tylko dlatego, że chciał mu brodzenia. A nie, bo musiał coś załatwić. No jakiś tam domek ma po prostu. Prawie 400 tysięcy złotych właściciel zapłacił za to auto. Teraz chce je sprzedać za 240 tysięcy brutto, bo daje na to pełną fakturę VAT-owską, więc straciło 150-160 tysięcy złotych w przeciągu 3 lat. Żadnego wypadku, żadnej szkody. Było parę problemów, które rozwiązywał serwis, wgrywając nowe oprogramowanie, między innymi z multimediami, które się zawieszały, czasami się zapalały kontrolki dotyczące tych adaptacyjnych LEDów, które on ma w standardzie, ale to wszystko było usuwane. Bardziej były problemy z elektryką, z elektroniką niż z mechaniką. Tak, i one polegały na tym, że głównie wprowadzało się nowe oprogramowanie i te błędy ustępowały. Teraz nawet podobno Apple CarPlay i Android Auto działają bezprzewodowo, tak, że nie przerywa i wszystko działa, więc rzeczywiście rzekomo załatwiono to tylko aktualizacjami oprogramowania. Czy te jednostki, których jest stosunkowo niewiele na polskim rynku generalnie, są awaryjne? Nie. I jakby powiem Ci z praktyki, bo mam takie też auto wprawdzie Forda, nie Raptora, ale Bronco, ma identyczny silnik. Tamten ma trochę mniejszy przebieg, tam co dychę wymieniamy olej, nic się nie dzieje. No, ale nic się nie dzieje, jaki ma przebieg Nic się łączny? nie Ze dzieje. 40 Nie, tysięcy. no 5 dych niecałe ma, nie? A są jakieś doświadczenia z takich samochodów, które mają większe przebiegi? 100, Nic o tym nie 150 słyszałem, żeby tysięcy? coś się działo. Ani z silnikiem, ani ze skrzynią. Skrzynia czasami może mieć objawy podszarpywania bądź takich rzeczy, ale to samo eliminuje serwis w postaci wgrywania nowego softa i podobno pomaga. No skrzynia jest tutaj nieszczęśliwa z tego względu, że ma aż 10 biegów, co przy samochodzie tej klasy po prostu nie ma sensu, bo i tak jedziesz do 7-8 biegu, No, a trochę za dwa, dużo, przesadzili. dwa to są nadbiegi. Rozrząd? Słuchaj, rozrząd jest łańcuchowy i generalnie bezobsługowy. Także mówię, prócz tych filtrów olejów, które tu wypada wymienić,
no nie robisz nic praktycznie. No świece po jakimś tam przebiegu, wiadomo, no ale to raczej to nic się tutaj w tym samochodzie nie dzieje. Jest jedyny problem. Jest problem taki, że jeżeli chodzi o części zamienne, jest problem, no jakby częściej musisz się widzieć w serwisie. Jeżeli chodzi o filtr oleju, filtr powietrza, kabiny, to jeszcze w zamienniku dostaniesz. Okej. Ale jeżeli już chodzi o klocki, tarcze, Amorek, a tu też nie są zwykłe amortyzatory, tylko są te Foxy tutaj założone, więc no niestety już Cię czeka serwis, a to już jest ładnych parę tysięcy złotych. Nie? No to dobrze, to przejdźmy do zawieszenia. Ja jeszcze tylko dodam, że ten silnik na Europę miał tych niespełna 300 koni, 292 chyba. W Stanach Zjednoczonych 295 295 w Stanach Zjednoczonych ze względu na to, że mają mniejsze obostrzenia, jeżeli chodzi o emisję, miał prawie 400 koni, był Tak, 100 stówkę koni więcej. mocniejszy i podobno z tego motoru też można zrobić sobie taką wersję No myślę, że 400 jakimś tam konną. softem delikatnym, na te Pewnie to jest 350, kwestia, wiesz, to jest pewnie spokojnie, tylko nie? kwestia softu. Przechodząc do zawieszenia i generalnie do całej budy, to Raptor po pierwsze jest sztywniejszy niż zwykły Ranger, szczególnie wzmocniono go na wysokości, całą budę słupka C. Po drugie pojawiły się dodatkowe wzmocnienia w podwoziu. Tutaj z przodu mamy nawet taką osłonę, która ma ponad 2 mm grubości. Dodatkowo oczywiście podniosła masę auta, ale to ma zabezpieczać jego podwozie przed uszkodzeniami, chociaż wątpię, żeby on w coś mógł najechać, kiedy ma prześwitu 24 cm w najniższym punkcie, a w większości i tak jest to około 30 cm, a głębokość brodzenia, tak jak powiedziałem, to 85 cm. Natomiast zmieniono mu całkowicie zawieszenie, bo o ile zazwyczaj tam mamy wahacz piórowy w pick-upach, to tutaj mamy normalnie sprężynę i całe zawieszenie skonstruował tutaj Fox. W dodatku jest adaptacyjne. Zrobił to po to, żeby samochód też przez to ma ten tryb Bacha, żeby można było szybko nim jeździć w terenie. Czyli to nie jest taka terenówka, gdzie mozolnie 5 km pod górę się wspinasz, tylko to ma być terenówka taka w typu cross country. Galasz po prostu po polach, po łąkach, Sandał po w parkiet lasach. lecisz. Dokładnie tak i wiem też, bo mam doświadczenia z tym samochodem, są takie, że im szybciej jedziesz, tym to zawieszenie lepiej pracuje i generalnie cała buda pozostaje w jednym poziomie, a tylko koła wybierają tak szybko nierówności. Tylko to niesie za sobą też konsekwencje pod tytułem jak coś naprawiamy, to jest niestety Drogo. drogo. Jak drogo? Drogo. Jak Słuchaj, coś nam tutaj klęknie. tak jak wspomniałem, no nie mamy części tutaj zamiennych w renomowanych hurtowniach. Niestety czeka nas serwis, no i klocki tarcze to już około 2500 w górę. Mówię tutaj o Komplecie? o komplecie, Naprzód. o komplecie tarcz i klocki około 600-700 zł w górę. Ale czemu, jak to nie jest wcale nie jest duża średnica? Wiesz co, ale jest ASO, więc ASO automatycznie, wiesz, no myślę, że w zamienniku, gdyby się takie tarcze pojawiły, to myślę, że gdzieś tam koło, myślę, że 500-600 zł No bo to jak z Golfa byśmy, tarcze. no, Jak z wiesz, Focusa. średnicą niewielkie, nie? Natomiast ASO niestety, wiesz, ma swoją marżę, oni mają swoje części, więc oni niestety liczą sobie za swój produkt. Dobrze, nie? a za to zawieszenie, gdyby przyszło nam Słuchaj, wymienić Amora? wiesz co, jeżeli chodzi o Amora, no to już jest ładnych parę tysięcy i to myślę gdzieś koło 7-8. Wprawdzie dzwoniłem do Forda, ale oni nie byli mi w stanie powiedzieć, jaki jest koszt, więc nie wiem, czy nie chcieli mi podać po prostu przez infolinię z racji tego, wiesz co, czasami się serwisy zabezpieczają tym, że nie chcą podawać numerów części katalogowych, żebyś sobie, uwaga, nie poszukał gdzieś tam. No i ceny części czasami też nie chcą podawać. Nie wiem czemu, jakby spotkałem się z tym kilkukrotnie, nie? Najlepiej pojechać do nich, pokazać dowód od samochodu, wtedy Ci wytypuje, nie? Reduktor, mechanizm różnicowy na przedniej osi, mechanizm różnicowy na tylnej osi, z blokadami oczywiście. Czy to jest awaryjne w tych samochodach? Nie, ja nie słyszałem ani nie spotkałem się, czytałem też trochę opinii na temat tego samochodu i nie spotkałem się i nie słyszałem, żeby były jakieś awarie. To, że zastosowano tutaj tradycyjne zawieszenie, a nie wahacz piórowy, ma też swoje konsekwencje w postaci tego, ile można załadować na pakę. Bo pick-upy zawsze słyną z tego, że tonę tam ładujesz i tak jest w Rangerze i nie robi to na nim żadnego wrażenia. Tutaj przez to zawieszenie została zredukowana dopuszczalna ładowność do niespełna 700 kg i jednocześnie, o ile zwykły Ranger może uciągnąć przyczepę, która waży 3,5 tony, to tutaj jak wepniesz sobie hak, to jest to o tonę mniej, O czyli tonę, 2,5 tony. 2,5 nawet niecałe. Swoją drogą fajny hak. No, taki kawałek
mela, nie? Ale Czekaj, musieliśmy jeszcze to zawleczki. zdjąć, żeby zmieścił się w garażu i wierzcie mi, że dojechał tyłem do ściany dosłownie na milimetr i z przodu jeszcze jak się zasuwała brama, to delikatnie ocierała o tablicę rejestracyjną, bo ma prawie 5,5 metra długości. Dodatkowo właściciel zainstalował sobie nie tylko hak, ale zainstalował też bagażnik na rowery na pace, zainstalował sobie taki bagażnik dachowy na kajaki, na namiot, na cokolwiek. I trudno jest na niektóre parkingi podziemne w nim wjechać, ponieważ już ma wysokość przekraczającą 2 metry, a czasami wiesz, że są parkingi, które mają 2,10 na przykład i to już jest problematyczne. Gdyby nie było szalujesz. tego bagażnika, no to może byłoby trochę lepiej. Masz tu kulczyk? W środku jest. Paka. Paka nie wiem ile ma litrów, ale bagażu tutaj wejdzie i jeszcze trochę. 400 dan. Co patrzysz? To było za dopłatą. Generalnie wersja była tylko jedna i była full wyposażona w środku, ale dopłaty wymagały takie rzeczy jak choćby właśnie ta roleta. A tam jakie gniazda są? Pokaż, wyglądają jak gniazda do ładowania elektryka. No nie, zwykle 12. Tu jest 12, 12? ale tu masz, zobacz. Takie 230 V, tak? Tak, Tylko tylko, brytyjska? no. Nie, jest też widzę. To ma tam takie okrągłe dziurki? Nie, wygląda tylko na brytyjską. Nie no, trzeba przejściówkę zastosować. Niemniej, jakbyś chciał wejść na pakę, to tu już uwaga na paluchy. To jest też tutaj fajne rozwiązanie, czyli masz wysuwany stopień do 150 kg. To jest wersja 6-osobowa. Na Indonezję. 5 jedzie w środku, a 6 jedzie Taki, tutaj. wiesz co, przypomina mi, ktoś tak jeździ w jednym Co? samochodzie, takim dużym, żółtym. A Tak nawet też, 7-osobowa, też tak. bo 7 może sobie usiąść tutaj i nawet dobrze wtedy się trzyma. O! W oryginale był pomarańczowy, ale właściciel go sobie tak... Wydech aktywny z klapami, który ma kilka ustawień, mniej i bardziej brutalne. To zobaczmy, jak brzmi to najbardziej brutalne, bo ja lubię te V6 fordowskie, jak one garają. Normalny, sportowy. Teraz uwaga, tryb Bacha. 4 ustawienia są wydechu. Cichy, normalny, sportowy i Bacha. I szczerze mówiąc, w każdym brzmi bardzo podobnie. Taki trochę Golf GTI. Jak jedziesz pod większym obciążeniem, to rzeczywiście lepiej jest to słuchać, natomiast Na na postoju postoju to te tak. zmiany niewiele dają. I jest to trochę zrobione tak jak Mustang, czyli że masz tryb cichy, żeby nie pobudzić sąsiadów, jak odpalasz samochód rano, i tryb normalny, tryb sportowy i jeszcze tryb Bacha, natomiast te dwa ostatnie to już w ogóle nie widzę żadnej różnicy tutaj. No nie, nie ale ma ani jakby pop-upu, tam- ani nie ma takiego mięsistego Zobaczymy brzmienia. w trasie. Podobno w amerykańskich jest trochę lepiej, bo mają nieco inne katalizatory i nieco inny filtr GPF-u. Tak, no jakby inne, jak sam wspomniałeś, inne obostrzenia mają, jeżeli chodzi Tak. o normę emisji spalin, więc ten wydech też u nich trochę inaczej wygląda. Tak czy siak uwielbiam to auto. Chodź, pakujemy się. Zmieścisz się? A najpierw ty do przodu. Nie, no ja tutaj mam... Panie kochany. Pika- Poczekaj. Jeszcze? Tak, no zobacz, ma regulację Pick-upy góra-dół. pick-upy mają to do siebie, że pomimo ogromnej długości i wielkiego rozstawu osi, to nie ma tutaj zbyt dużo miejsca i nie siedzi się zbyt komfortowo. Po pierwsze, bardzo jest spionizowane oparcie tylnej kanapy. Tu za sobą mam już szybę i gruć, więc nie mogę tego sobie bardziej pochylić. Na stopy mam miejsce, na kolana znośnie nad głową, w ogóle super, bez uwag. Natomiast sama pozycja siedzenia jest taka na krótkie dystanse. Nie jest zbyt komfortowa, Jak na taborecie. nie zachęca do długich podróży, trochę dokładnie tak jak na taborecie. Ale tutaj w tej wersji była skórzana tapicerka z alkantarką, z pomarańczowymi wstawkami i wygląda to ładnie, fajnie. Tu chyba nie często ktoś jeździł, bo jest tapicerka w idealnym stanie. Jest gniazdo USB jedno zwykłe, drugie USB-C. Co ciekawe, jest tutaj to gniazdo 230 V i on musi gdzieś mieć jakąś, nie wiem, przetwornicę, coś takiego, bo zazwyczaj tam możesz podłączyć w samochodach, jak jest takie gniazdo, w spalinowych mówię, urządzenia o mocy do 200 W. A tutaj jest aż 400 W. To już jest naprawdę solidnie. Jest podłokietnik. O, chyba nigdy nie otwierany. A może to jest do składania kanapy, albo co? Bo to zobacz. Następnemu. Co? A, jest.
To tak średnio się otwiera. Bałem się, że coś urwę, a to... A bo tam taki... Bo to trzeba tak w dół pociągnąć. To nie, jak tak pociągniesz, to się nie chce otworzyć. Zobacz, o. Dziwne. Ale maluteńki ten podłokietniczek i nawet maleńkie, zupełnie nieamerykańskie te uchwyty na kubki, takie bardziej na espresso niż na porządną americano o pojemności 1,5 litra. Nie ma tutaj, szkoda, takich fajnych rozwiązań, jak są w amerykańskich pick-upach, że wiesz, podnosisz, tam są jakieś schoweczki. W podłodze są schoweczki często, na przykład w ramie 1500, czy właśnie w Fordzie F-150. A tutaj brakuje takich elementów, jakie występują w prawdziwych amerykańskich pick-upach, ale jak na tej klasy Słuchaj, samochód zrobione na rynek europejski, no to i nie ma tak jest słowka. nieźle. Natomiast tak, tutaj plastikowo, to jest miękkie i to jest miękkie. Dziwna klamka i mało przyjemna w obsłudze. Dorosły nie będzie miał z tym problemu, ale dzieciak, żeby otworzyć drzwi mały, to żeby tę klamką tutaj szarpnąć, bo ona ciężko pracuje, to będzie miał troszkę kłopotu. No, to co? Ale widzę już różnicę, że z tyłu boczek masz plastikowy, A z przodu już jest a z materiał. przodu jest materiałowy, taki fajny, przyjemny ten materiał jest. Z żelbetu zrobiony stopień. Nie mam przekonania do tego pionowego ekranu tutaj, natomiast jak na pick-upa, to auto jest, tak można wręcz powiedzieć, luksusowo zrobione. No. Bo materiały są przyjemne, tutaj mięciutko, dopiero tu jest Tu jest twardo, fajnie, jakieś tu gdzieś tam to na boczku. wstaweczki. Nie wiem, czy Nawet tutaj jest obszyte prawdziwą nicią i czymś a la skórka, więc to wszystko sprawia takie wrażenie estetyczne. No i kierownica to jak ze sportowego Nie, samochodu. kierownica jest bardzo fajna. I nie jest no to przypadek, bo ten samochód, podobnie jak Focusa RS i podobnie jak GT model, przygotowywał nie Ford jako Ford, tylko Ford Performance, czyli dywizja odpowiedzialna w Fordzie za przygotowywanie samochodów i cywilnych, tych usportowionych, jak i tych, które biorą udział w rajdach, wyścigach, w NASCAR czy w zawodach Bacha. O, tu masz stary, to uwielbiam, bo tutaj możesz sobie podpiąć na zewnątrz urządzenia jakieś Tak, elektryczne, możesz- dodatkowe oświetlenie, Oświetlenie, wyciągarkę, różnego rodzaju akcesoria i podpinasz sobie jak w pod... samolocie. Tak, i włączasz sobie każdym guziczkiem. Kapitanie, odpalam silniki. To jeszcze szkoda, powinno być takie zapięcie pasów, jak w Mercedesie jest 190 zł na przykład. No. Powinno się świecić wtedy. No, godzinami bym się tym bawił. Jak, wiesz co, takie podobnie jak w Ikarusie. Otwierali i zamykali drzwi. Nie? No. Jesteśmy teraz w Drive Mode 4A. 4A jest 4 ly, 2 czyli chy i 4 chy. automatycznie na 4 koła ustawione. Tak. Normalnie ma napęd na 2 koła, czyli na tylną Na tylną oś, oś. jak tylko potrzebuje napędu na 4 koła, to sobie dopina tę przednią Automatycznie. oś, natomiast można go sobie ustawić tylko w napędzie na 2 koła, albo w napędzie na 4, takim stałym, no i jest oczywiście też jeszcze reduktor. No chyba zawieszenia nie będziemy tu sprawdzać, jak to pracuje. Czy chcesz? Nie no, bo tutaj masz, zobacz, to są aktywne amortyzatory i zobacz, jak teraz jest w trybie off-road, jaki jest sztywny, widzisz? A teraz zobacz w trybie normal. No nie ma takiej różnicy jak w samochodzie. nie ma. Jakie to auto? Hyundai'a testowaliśmy i 30 i byliśmy Tak. w szoku, nie? O tak, to pamiętam. No, a No to tu nie ma takiej różnicy. to tutaj Tu aż jakby takiej tak- różnicy nie ma. Jest dosyć sztywno zestrojony, ale też czuć, że nie jest tak jak klasyczny pick-up, bo jakbyś miał tam resor piórowy, to tutaj jechałbyś jak piłeczka kauczukowa. Bym, bym. tak by było, nie? Chyba, żebyś wrzucił 300 kg na pakę, no to on wtedy się stabilniej zachowuje. Nie, no ale wiesz, na tym aucie te wrażenia nie robi taka droga, bo to Nie, już... im zobacz, im to jedziesz, szybciej wiesz. jedziesz, tym lepiej wybiera. Masz No. gigantyczną oponę. Swoją drogą ta opona nadal jest tutaj oryginalna. Ona się praktycznie nie zużywa. Jest świetna w terenie, jest naprawdę spoko na suchej nawierzchni, natomiast jest dramatyczna, jak popada deszcz albo śnieg. Tak. No i gdyby Ci przyszło wymienić taką oponę, to jedna No, dwójkę. tak? Czyli No, tam komplecik w 8. promocji 1900 zł znalazłem w No internecie. ale nie? umówmy się, to jest taki balon i to ma taką No. strukturę ta opona, że raz przejeżdża dziesiątki tysięcy kilometrów, dwa naprawdę trudno jest ją uszkodzić. No, Widziałeś jaki uchwyt na kubek? To jest amerykański. Amerykanom nie wystarczą 2 uchwyty na kubek, jeszcze muszą mieć 1 dodatkowy tu. U siebie masz? ty, no mam. No widzisz?
bo tu masz zimne, Ale to akurat fajne a jest. tu masz gorące. Ten tutaj. Fajne, taki. bo ja lubię tak pod ręką tutaj z lewej No to jest tu. tak nienaturalnie, z prawej tu, jeszcze zobacz, poprowadzisz sobie ciepły nawiew i ci dłużej trzyma Te się nawiewy kołko. też mają fajny kształcik, nie? Taki. Generalnie to wnętrze naprawdę sprawia dobre wrażenie. Nie jestem fanem pionowych ekranów, Ale jest fajny, jest czytelny. no tylko to działa jeszcze tak, zobacz, chcesz menu i patrz, wyjedzie zanim się zaświeci, no to chwilka mija, nie? Natomiast no, nie działa super szybko, ma delikatnego laga i delikatne opóźnienie. O, tutaj masz, widzisz, wszystkie dyferki zaznaczone. No, co to mi się zmieniło tutaj? Terenowa. O, możesz sobie zablokować przedni dyfer, możesz zablokować sobie tylny dyfer, możesz sobie ustawić prędkość pełzania. Jest tutaj nawet tempomat do jazdy w terenie. On tam działa do 20 paru, czy tam do 30 paru kilometrów na godzinę tylko, ale jest. Natomiast dobrze, że pozostały klasyczne przyciski i pokrętła do obsługi klimatyzacji. No tak, że nie musisz tego gdzieś tu szukać zaraz, Tak. tylko masz tutaj pod ręką, nie? Pod ręką. Ogólnie bardzo przyjemny samochód, tak jak wspomniałem. Kierownica jest fajniutka, mięciusieńka, z korą obszyta i tu ma takie fajne trzymanie, ma łopatki. Tak. Tu masz taki przycisk ry na przykład i tutaj masz My Mode, możesz sobie ustawiać. Trwa przełączanie napędu 0 na 4. O, i teraz masz napęd tylko Na tył. na tył, tak. I tych trybów jest tutaj od zarąbania. Skały, bacha, piasek, Błoto? mat napisali, muł i kolejny. Ale cię. jaja. Muł kolejny, śliska nawierzchnia, sportowy, normalny i to tyle. Nie ma trybu ekonomicznego, bo ten samochód dala paliwo jak zły. No jechałem tutaj to 14. No i to jest średnia. Tak, to jest średnia taka właściciela. średnia, no. Jak jedzie 120, to przez te bagażniki wszystkie, których nie demontuje, bo uważa, że wygląda bardziej męsko jeszcze ten samochód, to pali 11-12. Jak jedzie już 140-150, to 14-15. 15. A że on jeździ 120 i czasami gdzieś tam ciut szybciej, to średnią ma 14 litrów. Tak, i tu 14 pokazywało, także... Natomiast nie widać śladów zużycia po tym samochodzie, bo o tym mówiliśmy. Nie, i no to o ma fotelu też nie wspomnieliśmy, kierowca on w ogóle nie jest Nic, wytarty. zero. Ani Ani skóra, wytarty, ani popękany. ani ta alcantara. Tu ten boczek, zobacz, też, no może jakieś tam delikatne takie, ale to myślę, że przybrudzone trochę. Natomiast nie widać tutaj po materiale, żeby był gdzieś zużyty, przetarty. Dalej to jest wszystko fajne, miękkie, mięciutkie. Tu panel od szyb i lusterek też nie jest wytarty. Także nie widać po nim. No wiesz, Weź łapkę? właściciel jest bardzo pedantyczny, jak sam wspomniałeś na początku, więc to też myślę, że Lubię robi. to auto, ale jest wygodne w cholerę. I masz takie poczucie, że jedziesz czołgiem, nie? no i wsiadasz jak do czołgu. I wysiadasz jak z czołgu, Wysiadasz jak z czołgu. i jedziesz jak czołgiem. Fajnie brzmi. to A teraz poczekaj, tak. a teraz zmieńmy. I teraz weź mu daj. Jo? No. Jakoś mocno dużej różnicy nie ma, ale fajnie brzmi. Brzmi bardzo fajnie. Brzmi zadziornie. Ja bym porównał to do brzmienia Focusa RS-a. No mówię, Focus, Golf GTI, taki hot hatch, nie? Mhm. Fajnie brzmi. Chociaż myślę, że z tej V6 mogliby fajniejszy dźwięk wydobyć. Ja mam dwie Wiesz, cykorki. no tak właśnie, a mnie zastanawiało, może ty mi to powiesz, bo tego nie wiem. Po co jest cykorka tutaj dla kierowcy? Nie, to jest do wsiadania i wysiadania, to nie jest cykorka. A, widzisz, a ja się Żeby się zastanawiałem. wspiąć przez ten próg, to jak otwierasz drzwi, to żeby się podciągnąć, to sobie łapiesz to tam lewą ręką, a pasażer jak wsiada, to prawą i ma to ułatwić przede wszystkim wsiadanie. Okej, dobra. To Korka tak się... to jest tu ta właściwa. O, proszę, tu jest nawet statystyka właściciela auta, czyli 6248 km przejechanych w czasie 1000 godzin. Jezu, ile to się traci czasu, co? Nie ma dramatu. Wiesz Między co? 69 a Powiem 70. Ci, że miałem wrażenie, że on będzie głośniejszy. Ja też. Przez te wszystkie A szumy. jeszcze weź pod uwagę tak, betonowa nawierzchnia, opona, Kartofel. kartofel, jeden bagażnik na Drugi, dachu, drugi wysokie bagażnik auto. z tyłu na pace, to nie ma dramatu. Mówię, myślałem, że będzie miał gdzieś koło 75. Co więcej, nieźle się prowadzi. Tak. Jak na też takiego kartofla na kołach,
jak na tych gabarytów samochód i przede wszystkim charakter auta, to on na asfalcie naprawdę nieźle jeździ. Większością pick-upów jest trudno przy tych prędkościach trafić w drogę. Rzucałoby już nas po tej drodze. nie? Jedziesz jakbyś płynął kutrem rybackim tak naprawdę. No stop, musisz zakładać kontry na sterze, a nie na kierownicy. A on? Nie, bardzo ładnie się samochód prowadzi, tylko mówię, wydawało mi się, że on będzie głośniejszy, nie? Ale to taka osobówka wprawdzie, nie? A ten bagażnik z tyłu na pacę z perspektywy lusterka bocznego wygląda, jakbyś miał tam spoiler i docisk. Szerokie skrzydło, jak w GT3 RS. Ale w ogóle w lusterkach jak spojrzysz, to on jest taki, wiesz, ma tą pupcie taką... No bo zobacz, on ma poszerzone błotniki też, bo ma poszerzony rozstaw kół, więc ma też poszerzone błotniki i to wtedy widać też w tym lusterku. No i zgadzałoby się. 12,3 litra przy 115-120. O. Czyli średnia 14 z miastem. To właściciel akurat mało jeździ po mieście, w terenie w ogóle, natomiast często tym samochodem w trasę się udaje. No dobrze, to sprawdzian teraz. Umiejętności przyspieszania. 4A mamy. No ja bym to zostawił, ale wziąłbym sobie jakiś tryb fajny włączył. Czyli na Weź go tu przykład pokaż tryb jeszcze. sportowy. O, No wiadomo, sportowy. jesteśmy. No, Jest normalny, nie, tu sportowy. blokuje się to kółeczko, wiesz? Nie zawsze chcę wrócić. O, ten. Proszę. Kontrolę trakcji włączymy. Tak jest, ok. Jest? Tak, i proszę teraz zrobić procedurę startu ładnie. Busiarz jedzie. I zobaczymy. 7,9 do setki. Jak na 7,9. krowę ważącą prawie 2 tony plus 3 koni, którzy siedzą w środku, to byłby niezły wynik. No i 8 sekund. prawie pełny zbiornik. Nie, poczekaj, 3/4 No mierzenia 3/4, no. zbiornika ma. Tak go też mierzą, ale nie mierzą z 3 kuńmi, tylko z jednym. Gotowy? To kucykiem, bo 75 kg waży kierowca przy pomiarach. O, jak się napiął, zobacz. Nie Widziałeś? wiadomo. No jak? No już. Nie, 8,45 i dupy nie urywa. no nie urywa i nie czuć, żeby on się tak zbierał, nie? Dokładnie nie. To jest oczywiście obiektywne i pokazuje, że jak ta pick-upa jest szybki, ale nie w odczuciach takich Tak, bo subiektywnych. ja w ogóle nie No. czułem tego przyspieszenia w tym I samochodzie. co gorsza, ruszył on z kopyta. stówę robi dopiero na 4. biegu przez tą 10-biegową skrzynię. Jakby to miał 7 czy 8 biegów, robiłby to na trójce. Lepiej by się wkręcał. Lepiej by się wkręcał, a tutaj te 10 biegów to jest grube przegięcie w tym samochodzie. Naprawdę grube. 2 biegi to jest minimum niepotrzebne tutaj. Tak, do 8 jeszcze ok. To tak. I to też 8,45. uważam, że te 8 to takie... 8,45, dawaj go jeszcze raz, zmaltretuj. A spróbuj w trybie Bacha. Tylko jazda terenowa. No. O, bardziej się napiął. Dobra, jeszcze raz. Inaczej. Co więcej, Szybciej. sztywniejszy jest, Tak. to też czuć. No nie wiem, czy taki szybszy. 8,61 to 15 setnych wolniej, Ale ale wiesz, wrażenia jakby inne. Wrażenia inne, jest bardziej agresywny Bo w ten sposób, tak. twardszy jest i inaczej, według mnie inaczej się wkręca. Mało tego, on ma w tym trybie Bacha podtrzymanie turbo. Czyli w momencie, kiedy zdejmujesz nogę z pedału gazu na przykład, bo pojawiła się kolejna, to jeszcze przez 3 sekundy On ją utrzymuje Ci podtrzymuje. ciśnienie w turbo. Dlatego on się tak wtedy lepiej wkręca. Tak, żebyś miał przy ponownym położeniu nogi na pedale gazu moc i moment, a nie jakiś tam przestój, nie? No niemniej 8 z kawałeczkiem, 8,5 sekundy No to udało wiesz, nam się nie zrobić. jest, Nie no, jest, dramatu wiesz, nie ma jak na pick-upa. No mówię, pick-upy nas przyzwyczaiły do tego, że to tak się mierzy kalendarzem bardziej. Takie Właśnie. 20 sekund, 18, no 15, no 12, dobra, to już te lepsze i szybsze. Ale 8 sekund z kawałkiem to nie no, 18 wskoczyło, nie? Oczywiście Raptor amerykański, czyli oparty na F150, który ma 8-cylindrowy silnik o pojemności ponad 5 litrów, zrobiłby to tak, wioząc tego na pacę. Myślę, że tak. No. To trochę inna kategoria Chcesz pick-upów. pojechać? Tak, zdecydowanie. Tak. Patrzę, że się nie rwiesz, mówię. Nie, no coś ty. no Zapytam tutaj z grzeczności. Muszę sobie przypomnieć, jakie to fajne auto. Bardzo też podoba mi się tutaj pozycja za kierownicą.
Bo jest bardziej jak w samochodzie osobowym i SUV-ie, a nie jak w ciężarówce czy w roboczowozie takim, Nie siedzisz jakim tak jest jak z tyłu. Raptor. Czyli nie siedzisz- Siedzę nisko. Tak. Tutaj siedzę nisko, mam dobrą pozycję, idealnie kierownicę ustawioną, taka jest wręcz, powiedziałbym, jak na pick-upa, to sportowa, jak na ten rodzaj samochodu, nie? No. I to jest, kurna, zajebiste w takich samochodach, nie? Że przejeżdżasz sobie przed nosem policji. Podoba mi się bardzo to, że wszystkimi ustawieniami zawieszenia, układu kierowniczego, wydechu możesz sterować sobie z kierownicy. Jednocześnie masz ten przycisk R, który jest Twoją własną konfiguracją, tylko raz go naciskasz i masz wszystkie podzespoły auta ustawione tak jak Ci odpowiada. Jednocześnie tutaj są te tryby jazdy i możliwość włączania sobie napędów na 4 koła, na 2 koła, reduktora, tak jak Ci zależy, więc to jest wszystko jest w dwóch miejscach, jest to bardzo intuicyjne. Pod paluszkiem nie rozprasza Cię, nie wchodzisz w ekran, tu z ekranu tylko masz blokady przedniego albo tylnego mechanizmu różnicowego, przy czym w tych trybach, które są tutaj, czyli piasek, muł, błoto, kolejny, to i tak on sobie pewnie decyduje, czy któryś z mechanizmów zablokować, Czy nie? Się pod względem terenu i z czujników to wszystko sobie szczyta, więc sobie wtedy reguluje. Natomiast układ kierowniczy, taki jak na pick-upa, też powiedziałbym, że wyjątkowo sztywny i pracujący ze sporym oporem. Oczywiście jak zaczniesz nim ruszać tak, no to wybuja Cię na prawo i na lewo. No tak, ale porównując do zwykłego pick-upa, nie buja Cię nim tak. Nie tak i też czujesz opór na tej kierownicy. I to taki przyjemny oporek. Ale lubię to auto. Nie no, fajnie się nim jeździ. Za kierownicą jednak jest lepiej niż na fotelu pasażera. Wiesz co, to jak kochasz samochody, to zawsze jest za kierownicą lepiej niż na fotelu pasażera. Ale jest zajebiste. I ten widok w lusterku, ten poszerzony błotnik, to skrzydło z tyłu, znaczy bagażnik, który udaje skrzydło. Nie, jedyne co zauważyłem, że ten bagażnik ogranicza widoczność w lusterku wstecznym, który jest, nie? Tu jest jakaś widoczność? No taka, Czyż tu jak ktoś gdyby nie ten podjeździe do bagaż- Ciebie teraz jest, słuchaj, samochód ode mnie 50 metrów, 100 metrów. Nie widać Ja go go. już w ogóle nie widzę. W ogóle. Widzę, to jest jakaś Dacia Duster, ja widzę tylko jej relingi w tym momencie. Naprawdę. A jedzie tak kilkadziesiąt metrów za mną. No teraz ze nie? 20-30 metrów. Tutaj ale wcześniej było... tu prędzej zobaczysz w tym lusterku samoloty, które lądują gdzieś tam w oddali, niż jakieś auto, które podjechało Ci do zderzaka. No jest, dlatego to Ci wspomniałem, że jest według mnie bezpieczny, bo siedzisz wysoko i jesteś, no jakby trochę taką półciężarówką? No to jest półciężarówka. W rozumieniu niektórych Amerykanów. przepisów to jest półciężarówka. I według Amerykanów, półciężarówkę. Tak. Powyżej 120 zaczyna robić się głośniej. W sensie zaczynasz słychać Słyszeć te zawirowania wszystkie te- powietrza, które powodują te bagażniki. Ale to można na szczęście zdemontować. W takich subiektywnych odczuciach nie wydaje się super szybki przy pomiarze 0-100, ale przez to jak brzmi, jaki jest jego charakter, to tak chcesz mu depać, Tak. depnąć, nie? No jedziesz te 120 i tak masz ochotę jeszcze go tam... Tak. Bujnąć tak, A żeby jeszcze- inni a jeszcze- zobaczyli, a jeszcze- patrzcie jak pick-up może potrafić, Tak, jak jeszcze może tego jeździć. weźmiemy. A jeszcze O, jednego jak weźmiemy. tu fajnie, ciężko pracuje ta kierownica. Zajebista jest. Tu patrz, o, jedziesz sobie i to nie robi na nim żadnego wrażenia, nie? Oj, zaspałem troszkę, przepraszam. I to, jedziesz SUV-em i bałbyś się to zrobić, nie? Kurde. Nie wjechałbyś tak. A Stary, tutaj w ogóle czy byś dla jechał niego to BM-ką, jest, czy byś rozumiesz, jechał o, BM-ką, zjeżdżasz czy sobie. Mercedesem? 2 koła na poboczu. To myślę, że już byś płakał, ile będzie kosztował Ci wahacz, jakby coś się skrzywił. A No. tu A tym po prostu masz to totalnie Wjeżdżasz, w poprzek. nie? Wjeżdżasz i tyle. No Dobra, i to jak teraz ja złapię tego tutaj. O, właśnie po to się kupuje Rangera Raptora. No kocham to. Naprawdę kocham to. I wiesz co? No. Kurde, no jeszcze tak mocno nawet nas nie wytelepało. No o to chodzi właśnie, chodzi o tego Foxa. Im szybciej tutaj Nie wiem, jedziesz. kojarzysz, my żeśmy tu kiedyś wjeżdżali Land Cruiserem. I w takim miejscu jeszcze piękne jest to, że możesz się bawić na kilka różnych sposobów tym samochodem. Albo naprawdę wpinasz sobie tutaj ten tryb Bacha i po prostu szalejesz jak nienormalny i to wszystko znosi on dzielnie, albo wpinasz sobie tylko napęd na tylną oś, wyłączasz sobie całkowicie kontrolę trakcji i robisz tak. Czyli jedziesz kurna driftem
Rozumiesz? Ty, ale w ogóle nie robi żadna No nie. kulka, nie robi na nim żadnego wrażenia. Nie, no bo tutaj tylko sterujesz sobie gazem. Ty, jak on idzie? No on uwielbia. To jest samochód Jak do on jazdy bokami w takim miejscu. I ty mu dajesz tylko w pędzel, czyli mu tylko po prostu wciskasz gaz, robisz obrót kołem kierownicy, a potem tylko walczysz o to o. I ósemeczki, jak ci pasuje. Wiesz, że go teraz rozdziewiczasz? Możliwe. Ale robię to z pełną świadomością i przyjemnością. A z drugiej strony wskakujesz w tryb. Ale uwielbiam to auto. Ten. I zobacz, jak on teraz idzie. Patrz, jaką nitką. On idzie teraz jak wurc. On idzie z 4 kół. Ty mu tylko delikatnie nadajesz kierunek jazdy kierownicą. A zobacz, patrz, co on robi. Wypycha go. Zobacz. My tu mamy 5 dych, stary. Na tym małym okrąglaku. 50 na godzinę? Tak. Jedziemy 5 dych. Ja. Nie znoszę jazdy offroadowej. Mówię to serio, a w sensie nie znoszę. Nie przepadam za tym. Offroadzie w offroadzie. Tylko, że to nie jest offroad. To jest maszyna do w terenie. To jak on wybiera wszystkie nierówności, to jak działa tutaj ten Fox, jak pracuje przepustnica, to podtrzymanie turbo, jak on potrafi tylko z tylnego koła iść, jak on się potrafi napędzić w zakręcie, Jak jak on on ładnie- ma różną charakterystykę jazdy zależnie od trybu. Perfekcja. Ford, szkoda, że skończyłeś przygodę z takimi samochodami. Z No, autami szkoda. absolutnie wyjątkowymi, autami, które są jeżdżącą petardą. 240 koła za to auto, Boże, w ogóle z pocałowaniem ręki poproszę, dziękuję, do widzenia. Dobrze może, żeby właściciel nie oglądał tego materiału. Został samochód rozdziewiczony w terenie. No On jest k***a jak dziewczyna, która lubi sadomaso. Im Tak. mocniej, tym tym lepiej. lepiej.